Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Pieniądze były bardzo ważnym czynnikiem wtedy, ale teraz wydaje mi się, że jestem dużo bardziej dojrzały. To znaczy już absolutnie uważam, że są tylko środkiem do czegoś, ale były tym motywatorem pierwszym. Ja zawsze łączyłem tą technologię z nieruchomościami. I to przez całe swoje życie, zarówno nieruchomości, jak i zastosowanie technologii w nieruchomościach jest takim wspólnym mianownikiem do tego wszystkiego. Może z drobnymi tam romansikami na boku. Marian Overco to jest, wydaje mi się, super historia, bo tam tu mieliśmy niesamowitego farta. Spotkałem się z barierą, że nie mogę przekonać innych ludzi. Teraz wiem, że po prostu te perspektywy jakby są inne, tak? Że są i osobiste przede wszystkim, ale też akceptacja ryzyka. To jest, myślę, że coś takie bardzo ważne. Każdy ma indywidualną i nie można nie doceniać tej drugiej strony. Czy uważasz, że to trochę jest, czy powinno być takim obowiązkiem dla tych przedsiębiorców, którym się udało do czegoś dojść? Z punktu widzenia biznesu, sytuacji finansowej, stabilizacji, żeby właśnie oddać jakąś część swoich aktywności, czasu, energii, wiedzy, doświadczeń na rzecz innym? Ja powiem krok dalej. Jeżeli ktoś nie oddaje na pewnym etapie, to myślę, że jest niedojrzały. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Adam Sobczak. Adam Sobczak w biznesie bez lukru. Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Dziękuję, że wpadłeś. Ja również się cieszę. Jestem po pierwsze fanem audycji i mój pierwszy taki poważniejszy inwestor był pierwszym u Ciebie gościem w odcinku. Tak. Także to super się ta historia tak zazębia. A oprócz tego bardzo mi miło, bo wcześniej nie mieliśmy okazji się tak poznać osobiście, a my jesteśmy heavy userami Autenti. Tak, i w ogóle uważamy, że tego typu narzędzia właśnie robione w Polsce, dostosowane do naszego rynku, ale z potencjałem rozwoju, to jest ważna część biznesu. To więc w takim razie dla mnie duże wyróżnienie, że słuchasz audycji, trochę wiesz, co Cię tutaj może spotkać, więc spróbuję zacząć nietypowo, bo zadaję takie pytanie w programie, kim byłbyś, gdybyś nie był przedsiębiorcą, a w Twoim przypadku to mam takie przekonanie, taką myśl, że chyba znam odpowiedź. Czy byłbyś naukowcem, fizykiem? Wiesz co, na pewno to jest sfera, której poświęciłem bardzo dużo w swoim życiu, tak w wieku 15 lat. I przez to, że mój ojciec też kilka lat pracował w Polskiej Akademii Nauk, tam zrobił doktorat, co prawda nie z fizyki, tylko z endokrynologii, to było dla mnie naturalne, że to jest ta dziedzina, ten rozwój, a szczególnie, że akurat fizyka obecnie to myślę, że jest najciekawszą taką dziedziną, bo cały czas mamy kłopot z połączeniem tego modelu standardowego z tym, co wymyślił Einstein, tak? Czyli z całym takim ujęciem czasoprzestrzeni, energii w tym. Mamy po prostu coś porozwiązywane w dużej skali, mamy bardzo jeszcze lepiej, bo tam są dowody, tak, mamy CERN. Kilka lat temu została udowodniona cząsteczka Higgsa, tak, że istnieje cząsteczki Higgsa, która teoretycznie dużo wcześniej została przewidziana i to tak naprawdę podczas 100 lat całkowicie zmienił się te podstawy
też do rozwoju, do następnego kroku rozwoju biznesu. Czyli tak? słyszę, że zainteresowania, pasje pozostały, tak? Można powiedzieć, że nawet teraz jestem w miarę na świeżo, bo mój syn startuje w olimpiadzie fizycznej i no, dużo rozmawiamy teraz, dużo staramy się tak, po prostu staram się go nakierować, żeby w miarę efektywnie to poświęcał. Czyli na razie mu zwróciłem uwagę na bardzo dużą istotę matematyki, w tym no, kalkulus, czyli taki dział, który jest niezbędny do tego, żeby bardziej zaawansowane treści. No właśnie, ta wiedza się przydaje w biznesie? Myślę, że fizyczna jak najbardziej. Okay. Dlatego, że jak ja na przykład, nie wiem, patrzę na telefon komórkowy czy jakiś gadżet, nie wiem jaki ten, no to wiem, co tam się dzieje w środku, nie? I to przede wszystkim pozwala też później na tych wyższych poziomach, czyli poziomach na przykład architektury oprogramowania, czy no jakiś tam technologiczny zagwozdek. Dla mnie to odsiać taki można powiedzieć hype od tego, co rzeczywiście tam w środku jest. I tak na przykład było takie hasło Big Data, nie? No właśnie. Wszyscy Big Data, banki robią Big Data. I można powiedzieć, że dla mnie to hasło było takim totalnym hypem wypromowanym przez koncerny po to, żeby pewne rozwiązania promować. Oczywiście to z tym się łączył rozwój procesorów, rozwój tej architektury chmurowej itd., itd. Natomiast w przypadku AI to już tak nie jest. To jest rzeczywista zmiana, dlatego że na poziomie podstawowym ta złożoność, którą udaje się osiągnąć dzisiaj w sieciach neuronowych, jest faktycznie nową taką rewolucją. Nie? Taka jest moja ocena tego. Twoje losy będziemy opowiadać za chwilę, ale co tak finalnie zaważyło na tym, że zostałeś przedsiębiorcą? Ja myślę, że się dosyć szybko też uniezależniłem od rodziców. To znaczy, zawsze chciałem być niezależny, trochę mi się... A chciałeś z jakiego powodu? Ciężko coś udowodnić sobie? Nie, na pewno nie udowodnić. To było totalnie naturalne. Okay. To znaczy nie lubiłem, żeby ktoś mi mówił, żeby być o którejś w domu albo coś zrobić. A też mi się tak trochę przypadkowo od młodych lat zaczęło udawać zarabiać jakieś pieniądze i też poczułem, bo tego nie ukrywam, że jakąś częścią decyzji moich życiowych kierowało to, że no, lubię jakiś tam komfort, lubię realizować pasję, po to były potrzebne pieniądze. Nie bójmy się o tym mówić, prawda? Czasem przedsiębiorcy mówią, no nie, robię wszystko w biznesie, ale nie po to, by zarabiać pieniądze. No come on, to trochę jest... Nie, to można powiedzieć tak, że pieniądze były bardzo ważnym czynnikiem wtedy, ale teraz... Wydaje mi się, że jestem dużo bardziej dojrzały. To znaczy już absolutnie uważam, że są tylko środkiem do czegoś, ale były tym motywatorem pierwszym. No, bardzo fajne takie uważne stwierdzenie, ale teraz masz pieniądze, a wcześniej może ich miałeś trochę mniej albo ich nie miałeś. Tak, teraz mam pieniądze. Na pewno jeżeli chodzi o jakąś taką, nie wiem, społeczną stratyfikację, to pewnie dużo ludzi by mnie uznało za bardzo zamożnego, ale to nie jest taki poziom, można powiedzieć, który... nie wiem, Elona Muska, który pozwala wpływać na politykę, zmieniać świat i tak dalej. Okej. Wydaje się, że Twoja droga do zostania przedsiębiorcą była usłana różami. Przynajmniej tak z mojego punktu widzenia takich PR-owych komunikatów, tak to wyglądało, kiedy przygotowywałem się do spotkania z Tobą, a byłeś już na moim radarze wiele miesięcy wcześniej. Ale tak nie było. I Ty sam o tym mówiłeś, że bywały trudne momenty, bywały porażki, po których trzeba było się podnieść i dalej robić swoje. Mam nadzieję zadać Ci dzisiaj te trudne pytania o te momenty bez lukru. Może trochę przed naszymi widzami odkryjemy Adama Sobczaka na nowo. Uważasz się za pasjonata technologii. To jest bardzo fajne dla mnie też jako co-foundera Authentii. Skąd wzięło się to zainteresowanie? Co w tej technologii było takiego interesującego? Czy ona może była bliska tej nauce trochę, tej fizyce, o której opowiadasz?
Tak, ja trochę wystartowałem później niż te wszystkie legendy, które tam ZX Spectrum, Commodore i tak dalej. To znaczy mój pierwszy komputer to był IBM ATS z 16 megahercowym procesorem, dyskiem 40 MB. Już za swoje? Czy, nie. To właśnie była, wydaje mi się, najważniejsza inwestycja w rozwój mój i moich braci, mojego ojca. To było wtedy mega drogie z punktu widzenia rodziny. Pamiętam, że to kupowało się gdzieś tam w Warszawie, później trzeba było jeszcze, oczywiście trzeba go było składać, ale my wsiąkliśmy w to. No, mam dwóch braci, jeden jest po na przykład tym Nanyang University w Singapurze, czyli jednym z lepszych uniwersytetów technicznych na świecie. Drugi też jest w IT i myślę, że to był ten początek. No to przy rodzinnym stole, rozumiem, dużo się o technologiach rozmawia u Ciebie. No właśnie nie. Nie? Właśnie nie. Chyba każdy poszedł swoją drogą i myślę, że akurat jak już się spotykamy w Wigilię, to bardziej o pierogach. O tym, co tam u kogo, nie wiem, w związkach, o takich rzeczach. Natomiast pamiętam, jak silne było to zauroczenie. To było tak, że ja potrafiłem, nie wiem, udawać, że idę spać. Później tam wszyscy, później wstawałem, odpalałem ten komputer. Wtedy pewnie 90% to były gry. Tylko żeby w ogóle wycisnąć z tego sprzętu no to, co można było, to stosowało się różne techniki, ale tam też na przykład nauczyłem się podstaw angielskiego, bo myślę, że to dużo więcej mi dało niż takie zajęcia, nie wiem, w podstawówce, które miałem, to bardziej właśnie no, z gier. No i później oczywiście takim boomem był internet, czyli pierwsze połączenia 0,20, 21, 22, bzyczące modemy i tak dalej. Nie? Czyli gdyby przyszli do Ciebie młodsi koledzy i mieli wątpliwości, czy aby na pewno dzieciakom kupować sprzęt, dobry, wypasiony sprzęt, który poszerzy troszkę ich perspektywy, to nie miałbyś wątpliwości, że to jest dobry krok do zrobienia. Oj kurczę, miałbym teraz z taką rekomendacją. Jestem po lekturze takiej książki Anxious Generation, która pokazuje niezły wpływ technologii, tylko pewnych ich elementów. I już są badania naukowe, które mówią o bardzo negatywnym wpływie na psychikę, szczególnie dziewcząt w takim wieku nastoletnim, wczesnym nastoletnim, mediów społecznościowych, bo to już nie jest technologia. Tam nie ma zagwozdek technicznych, nikt się nie zastanawia, jaki tam jest procesor. To jest no, zbudowane bez jakiejś takiej kontroli, czy bardzo szybko, bez refleksji. Ona dopiero teraz przychodzi. Cały taki system, no, wprost mówiąc, uzależnienia. Tak? Czyli mówisz trochę, że ta technologia może być użyta w sposób, który nie do końca Ci już teraz może odpowiadać, tak, jak odbiorcy. Każda technologia może być użyta w rozmaity sposób. Oczywiście jest taki najbardziej chyba ten przykład energii atomowej, która z jednej strony jest no, takim pewnie teraz, biorąc pod uwagę wyzwania związane z klimatem, no, bardzo ważnym elementem, który po prostu w mojej ocenie w ogóle musi zaistnieć, bo nie tylko źródła odnawialne, musi być ten miks pełny, ale z drugiej strony no, mamy tutaj szaleńca za granicą, który teraz coś podobno jakąś zmienił doktrynę i tak dalej, czyli z drugiej strony jest to źródło ogromnego strachu. Zresztą, no, taki nóż obosieczny, co? Tak. Wczoraj jadąc do studia właśnie słyszałem w wiadomościach informację, że rząd australijski poważnie rozważa ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dzieciom do lat 16. Coś w tym jest, więc co mówisz? Na mapie polskiego fintechu 2024 znalazły się aż 3 spółki, w założeniu których uczestniczyłeś. Cenatorium, Się Pomaga i Pricer.pl. Wcześniej jeszcze, biorąc pod uwagę chronologię, zbudowałeś ze wspólnikiem spółkę Impuls, przepraszam. Czyli od której chcesz zacząć?
O kurczę, nie wiem. Może od najstarszej? Może on najstarszy. No, najstarsza to jest rzeczywiście ten Implus. I Implus to była spółka, to była moja działalność gospodarcza, czyli Implus Adam Sobczak. To była ta spółka, którą kiedyś spółka. Działalność gospodarcza, ale od początku tych istotnych ruchów biznesowych miałem wspólnika, który po prostu z takich względów, że on tam tam w jakiejś działalności to nie jest do końca jego życie, to na mnie spadła ta rola rejestracji tego. No właśnie, ale co tu się dzieje? Co Cię motywuje do tego, żeby chwilę po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim założyć taką to nie było chwilę. Ja studiowałem tylko 1 rok tak naprawdę w takim trybie, że jeszcze na te studia chodziłem. Tak? A to dlaczego tak? Z ciekawości zapytam. Bo później już to działalność zawodowa. Ja oczywiście wszystkie studia pokończyłem, tak, oprócz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który sobie cenię. Tam jest na przykład niezły Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, czyli obecnie bardzo tak rozwijającego się mocno, to można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie informatyka, bo to są systemy informacji przestrzennej, które teraz bardzo, bardzo mają duże znaczenie w gospodarce, w planowaniu. Ale skończyłem też inne studia, natomiast już ta działalność firmy, jak każdy wie, kto próbował założył, wytrwał rok, czy zbudował firmę wartą miliardy, ona wciąga. Znaczy, nie ma takiej możliwości, a przynajmniej ja nie znam żadnej osoby, która powiedziała: słuchaj, założyłem biznes, słuchaj, coś tam, apkę napisaliśmy i to później tam wystrzeliło. Nie znam dosłownie nikogo. Uważam, że to jest w tak wielu sferach konieczna nauka, bo wychodzi się od pasji, tak? Od tych emocji, od czegoś, co Cię kieruje, natomiast później następuje ta sfera pracy. Tak? No właśnie, ale czy ja dobrze słyszę, że po prostu brakowało czasu na to, żeby równolegle poza pracą... Ale nie, to zdecydowanie. Zdecydowanie brakowało pracy, a też szczerze mówiąc tak właśnie, może nieskromnie, że one nie sprawiały mi jakby trudności, tak? To na pewno. Najlepsze studia, na których byłem, to były studia MBA i tam faktycznie to było coś wartościowe, bo też zetknięcie z kulturą taką biznesową, amerykańską. Z praktykami biznesu. Z praktykami biznesu, tak. Ja jeszcze miałem szczęście uczestniczyć w takim roczniku pilotażowym, drugim roczniku, ale też pilotażowym, gdzie nawet szefowie katedr przylatywali tutaj uczyć Polaków. Tak, autorzy podręczników, także i tam rzeczywiście to już mnie było stać na to, żeby te studia opłacić. One były drogie też wtedy i tam faktycznie ten poziom zaangażowania był duży, bo to były dla mnie też nowe sfery częściowo, ale na studiach nawet powiem nieskromnie na metodach ilościowych systemach informacyjnych na SGH, to udawało się taką metodą studencką po prostu je zakończyć z ograniczonym czasem. Jasne, ale to mi imponuje, bo powiedziałeś coś bardzo istotnego, a w naszych czasach, jestem starszy od Ciebie i tak trochę się przypinam do tych Twoich czasów, jednak to nie było takie oczywiste, że mogliśmy ze swoich własnych oszczędności czy z pracy sfinansować sobie tego typu wydatki, prawda? Jak właśnie studia MBA, a Tobie się to już udawało. W jakich szalonych okolicznościach poznałeś swojego wspólnika? O kurczę, nie, dobra, to jak mamy robić taką szczerą, bez lukru, to prawda, tutaj ta historia cała jest... myślę taka, właśnie bez lukru, ale czasami... Dobra, jak to będzie tam wizerunkowo? Poznałem mojego wspólnika po bójce z Kanarem. Taka jest prawda. Z Kanarem, powiedzmy młodzieży, bo być może nie używa takich... Tak, czyli z kontrolerem biletów komunikacji miejskiej. Komunikacji miejskiej. To była
dla osób z mojego pokolenia to pewnie taka jeszcze nazwa firmy Renoma. Ona miała taką nazwę i to byli... Ja myślę, że oni byli szerzej działali i to były osoby, które no wprost rekrutowały się, bo ja z tego zrobiłem oczywiście później aferę, nawet wylądowałem na pierwszej stronie olsztyńskiego Super Expressu, bo to byli ludzie, którzy rekrutowali się no po prostu z jakichś tam ZOMO, UB, jakichś takich służb i ja po prostu w Walkmanie, jadąc na studia, w ogóle formalnie wtedy posiadając sieciówkę, tylko nie mając jej przy sobie, no zostałem, no była próba, wychodziłem z autobusu, zostałem złapany, wyrwałem się, nie wiedziałem w ogóle kto to jest, no i krótko rzecz biorąc, no to też nie tak pasywnie z mojej strony wywiązała się taka drobna bójka z tego wszystkiego. Taka, no tak, no można tak to powiedzieć, przepychanka i tam no przyjechała policja, nawet wylądowałem na chwilę na komisariacie, no ale później, no ja wtedy miałem poczucie, że no jakieś niesprawiedliwości, tak? Ogromne niesprawiedliwości, że pomimo tego, że no formalnie miałem ten bilet, że mogłem przecież się zasłuchać, no to zostałem no tak de facto no pobity, tak? Porwana kurtka i tak dalej. Nic mi się tam poważniejszego nie stało, no ale dzisiaj to za to był pewnie jakiś wyrok. Wtedy to było całkowicie chyba takie jeszcze, no inne były standardy. Postanowiłeś, że nie odpuścisz. Nie odpuszczę, nie odpuszczę. Od razu poszedłem do lekarza na obdukcję, poszedłem do jakoś, nie wiem, jakoś znalazł mi się przez jakieś kontakty, no bo bliskie znalazł się redaktor tego Super Expressu, no ale później też musiałem ocenić swoją sytuację prawną. No i właśnie mój wspólnik był świeżo po Uniwersytecie Warszawskim, po prawie i ten przyszły wspólnik był ode mnie starszy. I nie bał się wziąć tego zlecenia. Nie, no jak my już zaczęliśmy rozmawiać, to tam pewnie 20 minut o tym porozmawialiśmy, a później już zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak się miasta rozwijają, jak przestrzeń, jak teraz ten wpływ technologii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pomógł w efekcie? W efekcie to nawet ta pomoc nie była potrzebna, bo po tym artykule nawet byłem u dyrektora tego miejskiego MPK i zostałem no, przeproszony, tak? Także super zachowanie. Tak. Tym razem udało mi się, no, zwyciężyła. Pewnie to też jest takie, że ja poczułem tą niesprawiedliwość i poszedłem nomen omen za ciosem, tak? Czyli... Jakkolwiek by to nie zabrzmiało dosłownie. Tak. Ale faktycznie miałem satysfakcję z tego, że udało mi się. Super. To już wiemy, jak powstaje, w efekcie czego poznajesz swojego wspólnika. Ale jeszcze wracając do tej idei budowania czegoś samemu. No mogłeś pracować dla innych, prawda? Zdecydowałeś trochę, że chcesz być jednak niezależny, chcesz spróbować sił we własnym biznesie. To też były czasy takie, w którym polska giełda działała i to nawet też gromadziła wokół siebie społeczność, bycie maklerem było kimś takim nobilitującym i ona faktycznie przynosiła jakieś takie inspiracje dookoła, tak, motywację. I my przy okazji, i ja byłem takim drobnym od razu inwestorem, czyli jakieś niewielkie pieniądze typu, nie wiem, pewnie na dzisiaj to tam, nie wiem, jakby to przeliczyć nawet na, nie wiem, typu 300 zł czy 500 zł, ja tam sobie jakoś tam inwestowałem. Tak, żeby nauczyć się inwestować, ale też no, zawsze miałem taką potrzebę, żeby gdzieś tam mieć jakiś backup. I wtedy w ramach działalności, można powiedzieć o charakterze społecznym, którą już robiłem z tym moim przyszłym wspólnikiem, spotkaliśmy osobę, której pomogliśmy zainwestować pieniądze na giełdzie. To były proste czasy, nie żadne analizy. Jak to pomogliście, doradzaliście po prostu? Tak, razem zaczęliśmy się zajmować rozwojem przestrzennym Olsztyna. Mówiliśmy, to było na poziomie teoretycznym, tam dużo działań nie było, ale i on akurat dysponował pieniędzmi, które to była osoba, która przyjechała do Polski z kapitałem, też uczestniczyła w ruchu Solidarności, ale po prostu po zmianie szukała biznesu i chciała zainwestować. I ja po prostu przy okazji jakiejś rozmowy powiedziałem, był to bodajże te dwie rzeczy, na których zarobiliśmy masę pieniędzy.
Dlatego pana, ale później to zaraz powiem, jakie były dalsze. To były po prostu debiut KGHM-u i debiut PKN Orlen. Na parkiecie. Znaczy, tak. I to dla ludzi, którzy troszkę siedzieli na giełdzie, to były takie, no można powiedzieć, oczywiste rzeczy. Tak jak dzisiaj można powiedzieć, że Bitcoin jest pewnie jakimś tam oczywistym portfelem dla osób, które budują sobie portfel inwestycyjny. Też jest niby nowy. Niektórzy mówią ten Bitcoin, jak to wyłączą i tak dalej, ale dla osób, które w tym siedzą, to wiedzą, że to jest po prostu aktywo, które no, będzie miało dużą przyszłość. I to było wtedy też tak, że oczywiście ludzie próbowali zarabiać więcej na spółkach bardziej ryzykownych, ale to był taki, tam ja pamiętam, że w jednym przypadku redukcja to była na poziomie 95% zleceń, czyli to był taki trochę samograj. No i my tam zarobiliśmy pieniądze na tyle duże, że założyliśmy z tym panem spółkę, która już właśnie miała realnie zarabiać. Na czym zarabiać? No właśnie, ja zawsze łączyłem tą technologię z nieruchomościami. I to przez całe swoje życie, zarówno nieruchomość, jak i zastosowanie technologii w nieruchomościach jest takim wspólnym mianownikiem do tego wszystkiego. Może z drobnymi tam romansikami na boku. Ale no wtedy po prostu zobaczyliśmy, że jest możliwość zarabiania na gruntach, które się przekształcają. Ten mój wspólnik miał kompetencje z tego zakresu. Jest między innymi, jaki to był prawnik, profilu? Prawnik, który między innymi jest współautorem komentarza do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nie możemy wymienić jego. Tak, Łukasz Złakowski. Tak, to jest, do tej pory jest ta książka dostępna. A też jesteśmy do tej pory wspólnikami, chociaż operacyjnie teraz mało działamy, ale w kluczowych decyzjach jak najbardziej konsultujemy sprawy. No właśnie, no ale to wracając, czyli bo ta spółka jest, teraz jest to część grupy. Kapitał jest pomnożony i teraz trzeba dalej go zainwestować. Zwielokrotniony? To znaczy tak dobrze było. Wracając, bo znowuż jest moja czasami tendencja do takiego przeskakiwania. Jest spółka, którą założyliśmy z tym panem. Tam zrobiliśmy 2 czy 3 inwestycje nieruchomościowe z sukcesem, ale umiarkowanym i później doszliśmy, my też na tym zarobiliśmy i później doszliśmy do wniosku, że po prostu zróbmy to na własny rachunek i no, połączyliśmy 2 rodzaje kompetencji. I jak patrzę na to z perspektywy, bo wtedy tak w ogóle nie myśleliśmy tak strategicznie, nie mieliśmy, on po prostu Łukasz zna się na tym planowaniu przestrzennym, wie jak przekształcać, wie jak wygląda ta procedura. Ja wiem jak to zrobić w GIS-ach, czyli w takich systemach informacji przestrzennej, które jak to zrobi się odpowiednio dobrze. Kiedyś to był... to na pewno teraz znowuż z perspektywy patrząc i to teraz mi przychodzi do głowy, to jest rzeczywiście było innowacyjne, że my zaczęliśmy plany miejscowe robić tak naprawdę w oprogramowaniu bazodanowym. Czyli nasze podejście różniło się tym, że tradycyjny urbanista, zmieniając plan, to było przerysowanie jakiegoś rysunku, już może nawet w AutoCADzie, czyli w takim oprogramowaniu wspomagającym tę pracę. Tak, ale u nas te akcje to były łącznie z przeliczeniami, łącznie to było na dużo większym poziomie takiej automatyzacji. I my wtedy, jak zaczęło nam to wychodzić w małej skali, to wpadliśmy na szalony pomysł. Słuchajcie, to robimy taką spółkę ogólnopolską. No i w sumie pod względem realizacji tego planu to on poszedł do przodu, bo faktycznie to była taka crazy firma. Jeździliśmy po całej Polsce, tam setki tysięcy tych kilometrów. Czyli zaczynaliście z Olsztyna, ale jednak od razu z ambicjami i aspiracjami, by robić to na całą bo zobaczyliśmy, że u nas zrobienie takiego planu miejscowego po prostu trwa krócej. Mamy też tą kompetencję, można powiedzieć, prawną, tak, która jest też unikalna, bo to jednak ten mój wspólnik jest jednym z lepszych, do tej pory jest jednym z lepszych specjalistów w Polsce w tym zakresie, bo tego akurat nie odpuszcza. I ta automatyzacja pozwala na tego wyskalowanie.
Natomiast tutaj już można pierwsze to bez lukru dodać, bo za duże tempo rozwoju. Za duże trochę tempo i można powiedzieć, że my nie doceniliśmy też pewnej reakcji rynku, bo to były postępowania przetargowe. Jak my zaczęliśmy robić to w dużej skali, to po pierwsze te koszty logistyczne, po drugie, no właśnie, trochę taka jakość, nie myśleliśmy o jakiejś, myśleliśmy taką, jakoś zatrudnialiśmy, to trochę swoją miarę do tego przykładaliśmy, trochę jakość, trochę, to znaczy słowem marżowość marżowość spadła w pewnym momencie, także my się zastanawialiśmy, no ale zawsze mieliśmy różne projekty, takie, które były na dużo większej marży. I między innymi jeden z nich, ale dzięki temu, że mieliśmy tą działalność planistyczną na takim poziomie i już jakieś relacje, i już zrobiliśmy na przykład, bodajże dla gaz systemu, to już był ten czas, że zrobiliśmy, te pracownie urbanistyczne wtedy były w stanie robić, nie wiem, 1, 2, 5 planów równolegle. Gaz System miał projekt tego gazociągu północnego ze Świnoujścia, tam z gazoportu. Tam było chyba kilkadziesiąt, 40 kilka gmin, w których naraz, bo jeszcze nie było tak zwanych specustaw, czyli naraz trzeba tam było zrobić te plany miejscowe, studia, zmiany. I my byliśmy jedyną firmą, która do nich podeszła i powiedziała, to my wam zrobimy tą całość. No jak, jedna firma, nie jakiś tam lokalny, nie, zrobimy całość i to wyszło. My zrobiliśmy dla połowy tego przebiegu te plany miejscowe, studia uwarunkowań w terminie. Dla reszty przebiegu to były różne opóźnienia, wiadomo, dla inwestycji liniowych, bo to też jest słowo klucz dla tego Implusa, bo on teraz jest czołowym partnerem dla różnych przedsiębiorstw, które budują tą infrastrukturę liniową, to po prostu dla infrastruktury liniowej to całość jest jakby ważna, czyli może być jedna działka na całym przebiegu, w jakiś sposób blokować całą tą inwestycję. Ale wracając, to zrobiliśmy i takim przełomem, w którym no właśnie pojawił się pierwszy, teraz to nawet wiem, że to się spin-off nazywa, a wtedy chyba jeszcze w ogóle się tego nie używało jako określenia. To pierwszym takim projektem to był projekt dla polskich sieci energetycznych, żeby policzyć, ile są warte grunty pod drutami transmisyjnymi w całej Polsce. Oszacować. Nie chcę w metodologię wchodzić szczegółowo, natomiast dzięki temu, że mieliśmy to podejście bazodonowe, dzięki temu, że mieliśmy zaawansowane narzędzia analityczne, które od początku stosowaliśmy, one wtedy były może mniej przydatne, ale im bardziej problem jest kompleksowy, tym zrozumiałe, że rola takich narzędzi rośnie, to dzięki temu zrobiliśmy to zlecenie. Akurat to też jest ciekawe, bo do niego chyba nawet dołożyliśmy lekko. Do tego. To było zlecenie realizowane jeszcze w ramach InPlus, czy już jeszcze w ramach Senatorium, nie, właśnie to było w ramach InPlus. W 2012 roku? W ramach InPlus realizowane zlecenie. Ale tam zobaczyliśmy, jaki jest ciężki dostęp do poszczególnych warstw danych, bo część jest zgromadzona przez samorządy na różnym poziomie, część jest jakoś tam dostępna w rejestrach scentralizowanych, no ale że to jest gąszcz. Dla przykładu, do tej pory ceny transakcyjne nieruchomości, które na każdym rynku rozwiniętym są w ogóle podstawą, dostęp do nich, jakieś mechanizmy automatyczne, nie wiem, wyceny są podstawą w ogóle dla przedsiębiorstw, dla ludzi podejmujących decyzje na tym rynku, no to te ceny były w kilkudziesięciu formatach, a częściowo nawet w papierze były, nie? Czyli sobie zobaczyliśmy, że o kurczę, to jest opportunity i to powiem, że to było takie dosyć odważne, nie? To wtedy, to było mega odważne, że z firmy, która nieźle funkcjonowała, bo to już była taka firma, która na pewno, ja nie wiem, osobiście... Mogły sobie tam spokojnie już sporty były, już były pasje, już mogłem sobie pozwolić na bardzo wiele rzeczy, na które moi rówieśnicy jakby w ogóle nie myśleli.
to wtedy pomyśleliśmy, kurczę, tutaj to jest taka ręczna robota, te plany miejscowe dla całej Polski, ale jakby stworzyć taką centralną bazę danych i to wszystko pobrać, później zestandaryzować, zwalidować, dołożyć inne warstwy, no to będzie super narzędzie, nie? Stąd Cenatorium. Stąd Cenatorium. Ale ta nazwa mi się podoba, mówię Ci, jako marketer Ci to mówię, jest świetna. Ale jak to jest z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy oglądają ten nasz program, że Ty zakładasz tą firmę, ale przez pierwsze 2 lata ona nie generuje w ogóle zysków żadnych. No tak, i to można powiedzieć, że ta spółka jest cały czas w fazie rozwoju, mimo że teraz generuje zyski, to niezłe, to można powiedzieć, że ciągle ona wymaga dużych nakładów, tak? To jest kwestia tej skali i kwestia różnicy między Polską a rynkami bardziej rozwiniętymi. Nie? To, że na tych rynkach bardziej rozwiniętych ta rzecz jest oczywista, że w przyszłości żadna decyzja poważna związana z inwestycją w nieruchomości nie będzie mogła być przeprowadzona bez tego, żeby nie było jakiejś wyceny automatycznej. Mogę powiedzieć, czemu automatycznej, bo ona ma swoje wady, ale ma ogromne przewagi nad wycenami robionymi przez człowieka. No i na przykład to jest totalny standard, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Holandii i tak dalej, te państwa Skandynawii, te państwa można by wymieniać. No właśnie, to pozwól, że tutaj krótkie wtrącenie, żebyśmy tutaj naszym widzom i słuchaczom wyjaśnili, o co chodzi. Kiedy na przykład zamierzam kupić jako osoba prywatna pewną nieruchomość w Stanach, mogę wejść na taki serwis jak Zillow chociażby i zobaczyć od razu, jaka jest wartość tam faktycznie nieruchomości, biorąc pod uwagę właśnie ten szereg różnych danych, które składają się na cenę końcową. Ty powiedziałeś o tym bardzo fajnie, że jest kilka warstw, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt tych informacji, które składają się potem na tą wycenę. To jest świetne, że do tej pory rzeczywiście w Polsce nie było takich rozwiązań, takich, które dawałyby mi pewną gwarancję, że nie przepłacam, że biorę pod uwagę jakieś inne aspekty, które związane są z zakupem nieruchomości, czy sprzedażą, czy do celów komercyjnych, czy do celów prywatnych, prawda? I to właśnie postanowiliście uporządkować. Tak, i Zillow, bo on mniej więcej w tym samym czasie zrobił taki bardzo mocny ruch, on wtedy nie był głównym graczem na rynku, zrobił taki bardzo mocny ruch, czyli wycenił wszystkie nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, tak. znaczy wszystkie, wycenił około 50% nieruchomości, bo taki był też nawet w Stanach na rynku dużo bardziej rozwiniętym dostęp do danych. Teraz mam wrażenie, że to pewnie zbliża się do 90%. No proszę. Nieruchomości, które są automatycznie wycenione. I po co w ogóle ta wycena? No właśnie. Skoro są agenci, Tak agent zawsze powie, są deweloperzy. Powinien prawdę powiedzieć, prawdę. Każdy na tym zarobi. Znaczy, w Stanach to jest naturalne, że jak się robi transakcję, no to że pierwsza to jest ocena interesu stron. Okej. I myślę, że to jest naturalne w ogóle dla każdego, też dla dużej części konsumentów. Że jak mam pośrednika, no to po pierwsze muszę mieć swojego pośrednika, który mnie reprezentuje. Czyli nie ma czegoś takiego, że pośrednik reprezentuje obie strony, co w Polsce jest standardem. No właśnie. Mam, oprócz tego, że mam tego pośrednika, to ten pośrednik, jego interes mimo wszystko, nawet jak on mnie reprezentuje, to się bardzo mocno różni od mojego interesu. Bo interesem pośrednika jest zamknięcie transakcji. Wcale nieprawda, że maksymalizacja wartości w przypadku reprezentacji tej osoby sprzedającej, czy w przypadku kupującej, bo pośrednikowi naprawdę to, czy on musi zrobić jak najwięcej transakcji i przyspieszenie transakcji o, nie wiem, tygodnie może wpływać na jego motywację. Absolutnie. Dlatego jest obiektywny wskaźnik, właśnie w Stanach nazywa on się Zestimate, który mówi o tym, jaka jest cena rynkowa tej nieruchomości. I oczywiście on często bywa nieprecyzyjny i można mówić, że on jest o ileś tam procent, może, bo ktoś ma złote klamki i tak dalej. Okej, ale on jednocześnie stanowi fundament, bazę do tych naszych rozważań, czy to kupić, czy nie kupić. Tak jest. I nawet jak mamy po prostu, to sobie odejmujemy albo dodajemy pewne czynniki od tej bazy. No właśnie, ile tych warstw, bo to jest bardzo interesujące, de facto badanych jest po to, by dać Ci
jako użytkownikowi na koniec dnia konkretną informację dotyczącą wartości. Bardzo to się różni od rodzaju nieruchomości, ale dla mieszkania w Polsce to jest 80 kilka warstw. O, proszę. Dla takiego mieszkania z rynku popularnego. Super. Jeszcze do tego wrócimy, obiecuję Ci. Chciałbym natomiast dodać, że w Twoją spółkę i jej model biznesowy uwierzyli wtedy m.in. Marian Overko, a gość pierwszego odcinka naszej audycji, czy Zygmunt Solorz-Żak. Jak pozyskuje się takich inwestorów? Znaczy tak, Marian Overko uwierzył jako inwestor, z Zygmuntem Solorzem-Żakiem pracuje firma Implus do tej pory. Także tutaj rozróżnimy. On nie jest u nas czyli uwierzył, inwestorem. a korzysta z rozwiązań. Korzysta z rozwiązań, teraz między innymi dla ZPAK-u pracuje spółka Implus i też to jest taka działalność analityczno-planistyczna. Natomiast Marian Overko to jest, wydaje mi się, super historia, bo tam tu mieliśmy niesamowitego farta. Dlaczego? Dlatego, że my poszliśmy do funduszu, bo wtedy zaczynały się fundusze. I ja tak mówię, no kurde, tak to będziemy zbierać ileś lat i to wiadomo, te pieniądze gdzieś tam zawsze będzie coś takiego pilnego, bo w firmie jeszcze jest zawsze tak, że są takie potrzeby operacyjne i potrzebny jest balans, no bo to też właśnie tam zaczęło się taka rysować różnica między mną a moim wspólnikiem Łukaszem. Bo on mówi, Adam, to bierzemy teraz tą kasę, słuchaj, jak zrobimy ten kolejny projekt, no to włożymy tam, nie wiem, 500 000 i będziemy mieli 1 100 000, tak, 1 100 000 za rok, nie? Jasne. A ja mówię, nie, słuchaj, to weźmy te 500, włóżmy w budowę bazy danych i będziemy mieli za 5 lat 20 milionów, Okay. nie? To była mniej więcej taka i nawet te cyfry się w ogóle zgadzają, które teraz mniej więcej Ale powiedziałem. to nie były pewno łatwe rozmowy na ten czas, prawda? Między nami były to bardzo łatwe rozmowy, bo my poza wszystkim też taką koleżeńską komikę. Tak. To nie jest jakiś taki wspólnik w zrozumieniu, że tak źle powiem, warszawskim, tylko to jest wielowymiarowa relacja. Często też ciężka, ale wielowymiarowa. I wtedy wymyśliliśmy, no dobra, no to jak tak jest, powstają te fundusze, no to może się zorientujemy, jak to działa, bo nikt nam kredytu nie da. Nawet jak mamy naszych kredyty jakieś tam mieliśmy, ale to były operacyjne kredyty, absolutnie nie pozwalające na to, żeby 2 lata coś budować. I to jeszcze kupując dane, budując zespół informatyczny i tak dalej. Cały czas inwestując i to bez... My wyszliśmy z takiego założenia i to znowuż było z perspektywy bardzo dla nas... Ja się zastanawiałem, czy jakbyśmy na to się nie uparli, to czy nie byłoby tego projektu. My mówimy, robimy dla całej Polski. Bo wszyscy nas, nawet jak tacy inwestorzy mówią, a to zróbcie może dla Warszawy, zobaczymy jak to działa, tutaj takie proof of concept, MVP. Natomiast my wyszliśmy z założenia, że my nie będziemy partnerem dla dużych graczy, no bo nie pójdziemy do banku i powiemy, no my mamy Warszawę, to zmieńcie proces dla Warszawy, a później zobaczymy. Słusznie, i tak było bardzo ciężko pierwszego klienta zdobyć. I drugiego było ciężko, później było stosunkowo łatwiej, ale i tak było bardzo ciężko zdobyć, mimo tego, że my dostarczyliśmy kompleksowy, wychuchany na tamte czasy taki top-notch produkt, taki w ogóle, że jeszcze długo nic nie było poza nami. I mimo tego, że zrobiliśmy taki produkt, to jeszcze mieliśmy kłopot w tej sprzedaży, co by było jakbyśmy, prawdopodobnie mogłoby to się inaczej potoczyć. Ale wracając znowu, kurczę, te dygresje. My poszliśmy do funduszu, nie będę wymieniał jego nazwy, bo on nie istnieje i to w takich kontrowersyjnych tam warunkach został zamknięty. Funduszu inwestycyjnego VC. No i wynegocjowaliśmy z nim term sheet. I wtedy właśnie obsługiwaliśmy wspólnika Mariana Overko, tak? Jesteśmy oczywiście na ty. Mariana wspólnika i ja mówię Łukaszowi, słuchaj, ty będziesz się tam z nim widział, to weź ten term sheet, niech oni sobie tam to go zczytają, no może nam coś doradzą, powiedzą i tak dalej. I to był naprawdę fart, bo my byliśmy zdeterminowani na ten fundusz, który nie istnieje, a tam na szczęście jeden z tych wspólników powiedział, term sheet jest w sumie super, tylko zróbmy jedną zmianę, zamiast tego funduszu, to tutaj nasz fundusz wpiszmy, bo oni już wtedy tworzyli taki fundusz, taki można powiedzieć Friends and Family i dzięki temu
to się udało zrobić. Tak? To Ale to mieliście nosa, że przełączyliście się z tamtego funduszu na ten nowy, jeszcze tak jak mówisz w kontekście tego, co się potem wydarzyło z tym pierwszym. Nie nosa, to było szczęście. To było raczej szczęście, to było tak, że to rozważaliśmy. Pewnie bardziej zaważyło to, że jak wiadomo, jak są dwie jakieś opcje, no to ta jedna musi trochę szybciej zadziałać, przebić bardziej. Raczej chyba zaważyło to, że to tak mi się spieszyło, żeby ten projekt Ale szczęściu też trzeba naprzeciw tak. wychodzić. No dobra, mamy mnóstwo historii jeszcze do opowiedzenia. Jesteś CEO spółki Senatorium mniej więcej do 2021 roku, prawda? A teraz jak wygląda sytuacja? Ty przekazujesz komuś tę funkcję, jesteś tam dalej, pozostajesz inwestorem via Inplus właśnie? Tak. Tam po kilku latach, kiedy Inplus Senatorium przynosiły na tyle dochody duże, że znowuż pojawiło się takie myślenie. Ja chciałem dalej to rozwijać, bo ja uważam, że my jesteśmy na początku w ogóle drogi związanej z automatyzacją wycen i w ogóle z optymalizacją procesów na rynku nieruchomości. I ja miałem takie cały czas silne stanowisko, że rozwijamy to, że po prostu ten rynek jest na tyle duży, nieruchomości, ostatni taki niescyfryzowany, ciągle rozwojowy właśnie. Nie? Natomiast wtedy już można powiedzieć w pewnym sensie zostałem przegłosowany przez wspólników, że tutaj już są jakieś pieniądze, no to trzeba może bardziej popatrzeć na innego rodzaju projekty, takie, no i po prostu generować cash, nie? No i jak ci z tym było? No właśnie, to była jedna z takich trudniejszych sytuacji. Teraz to w ogóle fajnie, że tak się stało, bo to mi dużo dało, no znowu użyję tego słowa dojrzałości, tak? To znaczy, ja wtedy uważałem, że ta rzecz jest oczywista i spotkałem się z barierą, że nie mogę przekonać innych ludzi. Teraz wiem, że po prostu te perspektywy jakby są inne, tak? Że są i osobiste przede wszystkim, ale też akceptacja ryzyka. To jest, myślę, że coś takie bardzo ważne. Każdy ma indywidualną i nie można nie doceniać tej drugiej strony, że oni już coś mają. Natomiast znowuż historia potoczyła się o tyle dobrze, że to wywołało taki impuls do tego, żeby poszukać funduszu następnego rzędu, czyli żeby przejść z takiego funduszu. Ja powiem, tam super ludzie byli w tym pierwszym funduszu, oprócz Mariana, inni też, super tam sznyty finansowe też zebrałem i tak dalej. Natomiast to byli biznesmeni, którzy sami zrobili biznesy i znali się dobrze na biznesach, a teraz mamy fundusz, który jest tylko i wyłącznie funduszem, który od 20 lat zajmuje się inwestowaniem w tej grupie i to jest duża różnica. Stamtąd można coś wyciągnąć, to jest super na takie szybkie zadziałanie, natomiast jeżeli mówimy o rozwoju dalej, zmiany perspektywy, na jakimś tam, to trzeba poszukać pewnie, nie trzeba szukać... Nie trzeba szukać funduszu, bo to jest jeszcze inna rzecz, ale jak już szukać, to takiego, który jest dostosowany do Twojej chęci na tempo rozwoju, co się wiąże też z akceptacją pewnych ryzyk. No dobra, Adam, ale tak fajnie o tym teraz opowiadasz, tak rzeczywiście z perspektywy czasu, ale jeszcze bym chciał wrócić do tych decyzji z 2020. No nie, no tam tak wkurzony byłem mega. Tak, ale nie, to w ogóle było na takiej zasadzie, że ja wtedy mówiłem, nie, ci ludzie niczego nie rozumieją. Okay. Obraziłeś się na świat. No można powiedzieć, że może nie na świat, ale faktycznie jakby powiedziałem, że w takim razie to ja sobie wezmę jakieś tam część tych aktywów, będę sobie sam robił, a wy tam sobie róbcie dla tej tam linii energetycznych i tak dalej. Okay. I zostawiłem oczywiście, bo to nie było wrogie, to nie było takie coś, że nawet nie było jakiś tam... Nie byłeś przymuszony, prawda? Tak, nie. W wielkim takim elegancko i w wielkim takim emocjonalnym komforcie, no ale mimo wszystko te decyzje były konkretne. I nawet nie jestem w stanie teraz powiedzieć, na ile one były błędne, niebłędne, to pewnie przyszłość pokaże, tak? Na ile można było, bo to o tym pewnie zadecyduje
wiele innych czynników. Ale część tego twojego planu tam i tego serducha, które tam zostawiłeś, tę operacyjną część, ona jest dalej realizowana? Czy to nowe rozdanie jest takie zupełnie inne? Senatorium jest głównym pierwszym wyborem dla każdego banku. 19 na 20 banków w Polsce korzysta z jakichś rozwiązań Senatorium. To jest, można powiedzieć, na dzisiaj standard. Nie? Świetnie, super. No to zostaje duma. Przekonanie o tym, że jesteś co-founderem, tego ci już nikt nie zabierze. No i 20 parę procent udziału. Prawda? Tak? Dokładnie. Świetnie. Idziemy dalej. Się pomaga. Strasznie zacna inicjatywa, założona w 2009 roku, a ty jesteś ciągle jej co-founderem. Jak to się stało, że rozmowa przy ognisku natury takiej dotyczącej natury ludzkiej doprowadziła do założenia serwisu, który pomógł już tysiącom, a zaangażował miliony Polaków? No tak, i to takie poważne miliony. To jest większe od niejednego banku, jeżeli chodzi o liczbę klientów, zgoda. Ale za tym też jest taka historia osobista, to znaczy historia, w której spotykamy na ulicy wtedy jeszcze tych ludzi było znacznie więcej niż dzisiaj. Z kartkami, z puszkami, którzy próbują, mają na pewno to, bo to niezależnie, proszą o wsparcie, a nawet niezależnie od tego, jak ciężki jest ten los, na pewno to jest ciężkie, że ktoś w ogóle jest w takiej sytuacji. Faktycznie to było z takiego dylematu. Ja nawet chyba z moją kochaną małżonką Elą się tak sprzeczałem, że czy dawać, czy nie dawać. To było coś takiego, czy dawać, czy nie dawać, bo po prostu ci ludzie są potrzebujący i nawet tak część, załóżmy na tym, bo były takie mity, że oni na tym jakiś biznes robią, że tam zbierają ileś do tych Ty dawałeś, a ona mówiła nie za bardzo? Odwrotnie było. Ja raczej byłem taki, że dawać osobom jakimś tam, a jakimś może nie, że może te wszystkie organizacje, które z logami. Oczywiście chciałbym od razu wykluczyć tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, którą cenię, jest super robiona, ale są inne organizacje, które pewnie, nie wiem, dużą część wydają na przykład na koszty funkcjonowania organizacji. I zbierają, wysyłają ludzi z puszkami, tam są bardzo duże fee dla tych fundraiserów i w mojej ocenie po prostu to jest nawet nieefektywne. Nieefektywne po pierwsze, czy nieetyczne to na granicy. Na granicy, tak, bo jednak one coś dobrego robią. I był jakiś incydent, widziałem jak ludzie taką sfałszowaną puszkę bodajże Caritasu sobie tam rozdzielali, się kłócili o to. Widziałem to na własne oczy, tak. Widziałem to na własne oczy, jak ludzie się kłócili o taką puszkę. I to był taki jeden element. I później on zarezonował, to się pomaga nie powstało bez jeszcze dwóch osób, Byli przy tym ognisku wtedy? Jedna osoba była z tych dwóch i była szefem tej drugiej, która obecnie prowadzi to i jest głównym tam takim sterującym tym, czyli to był jeszcze Miłosz Brakoniecki i on był przy ognisku i on wtedy pracował z Patrykiem Urbanem. Oni pracowali w jednym z banków. Miłosz to jest osoba, która wprowadzała innowacyjne produkty finansowe, czyli bardzo dobrze znała się na systemach płatności, na tym, co się dzieje, ale też na akceptacji klientów, bo to też było nie tylko sama technologia, tylko takie kompetencje związane z tym, czy ludzie będą płacić, nie będą płacić. Jak my zaczynaliśmy się pomagać i w ogóle pierwsze 3 lata to było tak, jak przez internet zapłacić, to ktoś to ukradnie. Ja wiem, że to jest w ogóle teraz niezrozumiałe. Niezrozumiałe, jak mówię o tych czasach. Innowatorzy tak mają zawsze, te kłopoty i trudności są. Ale że większość społeczeństwa uważała, że jak się coś wpłaci przez internet, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to zostanie ukradzione. Nie? Tak. I tam pewnie ze 3 lata to też było to był trochę taki side job. Później po jakimś czasie Patryka Urbana zaczął to być główne zajęcie. A dlaczego to on właśnie stanął na czele i dziś stoi na czele tej, a właściwie jego żona, prawda, fundacji?
No, myślę, że to było tak, że po jakimś czasie Miłosz miał swoje zajęcia, ja miałem swoje zajęcia, a robiłem to nie ze względów, nie jako startup, tylko po prostu moją ambicją było to, żeby odpalić, żeby zrobić coś dobrego, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że tym ludziom już wtedy, nie będę, ja mówię, przynajmniej przed żoną miałem, słuchaj, popatrz, tutaj jest, teraz zobacz, ile się zrobiło dobrego, ale to może na takim wyższym poziomie to naprawdę mi to sprawiło ogromną satysfakcję i po prostu jakąś tam sferę mam spełnioną. Może dalej też działam w sferze takiej charytatywnej, ale mam jakąś część, ja trochę oddałem. Tak? Czy uważasz, że to trochę jest, czy powinno być takim obowiązkiem dla tych przedsiębiorców, którym się udało do czegoś dojść? Z widzenia biznesu, sytuacji finansowej, stabilizacji, żeby właśnie oddać jakąś część swoich aktywności, czasu, energii, wiedzy, doświadczeń na rzecz innym? Ja powiem krok dalej. Jeżeli ktoś nie oddaje na pewnym etapie, to myślę, że jest niedojrzały. Okej. To jest słowa. Tak. Myślę, że ludzie, którzy stawiają sobie tam pałace, czy jakieś tam te jachty i tak dalej, tam siedzą i pewnie to są ludzie niepełni. Nie? Czyli tacy, którzy może gdzieś tam doszli i nie są w stanie. Zobaczmy, że wszyscy, jaki ten ruch jest mocny w Stanach Zjednoczonych. Nie? To jest... Ludzie umierają i zapisują całe majątki na rzecz konkretnych instytucji. Bardzo fajnie, że o tym mówisz, chapeau za to. Kiedy robiłem sobie research, to przed tym spotkaniem z Tobą, to właśnie w kontekście fundacji się pomaga bardzo dużo i często mówisz właśnie o Patryku Urbanie, o tym, że ta inicjatywa jest fajnie cały czas prowadzona i cały czas ma sens, mimo tam różnych kłopotów i trudności czy zarzutów, które się historycznie pojawiały przez lata. Natomiast mam takie przekonanie, że się pomaga, rzadko wspomina Was jako trójkę założycieli. W sensie nie spotkałem tam, a ciężko znaleźć Twoje nazwisko czy Miłosza Drakonieckiego. Wiesz co, nie wiem. Ja o tym wspominam, mamy jakiś tam układ z Patrykiem. Pewnie to jesteśmy, nie wiem, jak ktoś może ściągnie statut fundacji, to może tam sprawdzić. Ja tego ja przez jakiś czas w ogóle nie wykorzystywałem tego ani wizerunkowo, nie mówiłem o tym, ale teraz już się trochę tak, można powiedzieć, nie wstydzę, czy w ogóle jestem dumny, jestem otwarty. Tak? Bo kiedyś to może tak nawet zażenowanie. Zresztą był taki w ogóle okres, że ludzie mnie bardziej kojarzyli z się pomaga niż z działalności, w której poświęcałem jakieś tam 90% czasu zawodowego, przez to, że się pomaga jest po prostu brandem dla każdego dostępnym, a mimo to, że ludzie używają naszych rozwiązań w bardzo dużej skali, ich kredyty są oceniane, hipoteczne, waluowane, nie wiem, teraz też te wyceny są dla osób fizycznych też robione przez nasze oprogramowanie, znaczy, nie wiem, nie mam z tym dyskomfortu, tak? Nie mam z tym dyskomfortu. Jasne. Pricer.pl to Twoje najnowsze dziecko. Wprowadziłeś się na rynek w 2023 roku. Jest nie tylko innowacją technologiczną, ale jak mówi jeden z Twoich inwestorów, Mateusz Madelski, zmienia podejście do procesu sprzedaży i kupna nieruchomości. Czyli co robi? No właśnie, to jest coś, czym zajmuję się teraz od 2 lat. Ten rok to już był rok taki przychodowy, w którym część procesu zaczęło działać i mamy fajne wyniki. I właśnie też u Ciebie jest pierwsza audycja. Ja teraz rozpoczynam skalowanie tego projektu, także na pewno o nim będzie w tym roku dużo głośniej. I teraz na czym polega ten projekt? Jeżeli chcemy w Polsce sprzedać nieruchomość, zakładając, że Pricera nie ma, to mamy 2 wyjścia. Możemy albo poszukać pośrednika w obrocie nieruchomościami, który zajmie się i dostarczy nam tych interesujących danych. Dostarczy nam interesujących danych albo po prostu nas emocjonalnie jakoś tam zaopiekuje.
albo mamy możliwość sprzedaży samemu, czyli idziemy sobie na jakiś classified, czyli taki portal ogłoszeniowy, można powiedzieć w starym stylu, gdzie tam pośrednicy się ogłaszają i możemy tam samemu zrobić ogłoszenie. Wtedy w ciągu tygodnia zadzwoni do nas 50 pośredników. I dwóch klientów, albo żaden i tak dalej. I po prostu oba te dla osób aktywnych zawodowo, które nie specjalizują się, dla których nieruchomości, mieszkania nie są pierwszym jakby takim wyborem. To jest challenge, nie? Ale jest challenge i po prostu oba te procesy są na dzisiaj skrajnie nieefektywne i my stworzyliśmy proces, który właśnie jest dużo bardziej efektywny. Na dzisiaj jest na przykład takie podstawowe statystyki. 6 razy bardziej efektywny z punktu widzenia godzin przeznaczonych na proces przez specjalistę niż pośrednik w obrocie nieruchomościami. I jak to jest udowodnione? Udowodnione to jest w ten sposób, że... Ty lubisz te dane, to więc na pewno są przetworzone. Tak. Nie, udowodnione to jest w ten sposób, że po pierwsze my zatrudniamy też osoby, które były przez nawet wiele lat tradycyjnymi pośrednikami, no i monitorujemy też procesy u takich tradycyjnych u takich tradycyjnych pośredników i wiemy po prostu, jak tam trzeba pojechać, umówić się, ci klienci nie chcą, bo jakby renoma pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polsce, nie wiem, chyba gorszy jest tylko sprzedawca fotowoltaiki, czy jakiś polityk. I kontroler biletów. I kontroler biletów, ale w każdym razie ten sentyment jest bardzo niski, negatywny. Nie? Ludzie uważają, że oni tam biorą pieniądze za nic nie dają i tak dalej. I oczywiście są bardzo dobrzy pośrednicy. Ja uważam, że są takie nisze rynkowe, gdzie w ogóle pośrednik będzie potrzebny. Są te bardziej skomplikowane, ale żeby kupić mieszkanie tutaj w okolicy, w Warszawie, na tych rynkach, gdzie po prostu jest dużo podobnych rzeczy i to są w miarę wystandaryzowane, to naprawdę te metody automatyczne, człowiek nie jest w stanie konkurować na dzisiaj z automatycznym określeniem wartości tej nieruchomości. Były robione jeszcze ze czasów senatorium blind testy, gdzie bank dawał jakąś tam portfel, on był wyceniany jedno po drugim, obok tego bank znał oczywiście cenę transakcyjną, bo u niego była szybciej. Później wyceniali to ludzie i wyceniały nasze algorytmy i my po prostu na portfelu mieliśmy mniejszy taki MAPE, taki odchylenie średniej. Skoro wspominasz senatorium, to wydaje mi się, że to jest mistrzowski ruch. Ty w jakimś sensie w tym nowym przedsięwzięciu wykorzystujesz wszystkie te swoje doświadczenia z poprzednich lat, a być może też i bazy danych i te narzędzia, które wcześniej budowałeś, tak? No, mistrzowski to się okaże po tym... Zastosowaniach? Po exicie. No tak. No to fajnie, bo wybiegasz już ileś tam lat. Po exicie się okaże, na ile mistrzowski, na ile ta adaptacja rynku będzie dobra. Mamy ludzi, którzy w ogóle są zwolennikami. My tam na Google mamy 4,9 ocenę i po prostu ludzie się polecają. Natomiast teraz wchodzimy w sferę, która będzie decydująca, czyli o wyskalowaniu tego z jakichś tam kilkuset, załóżmy, rocznie transakcji do tam kilku tysięcy i to będzie wtedy, znaczy na pewno taki proces będzie działał i prawdopodobnie też w Polsce. Pytanie, czy on będzie działał w takiej skali za 2 czy 3 lata, czy za 5 albo 7, bo każdy rynek ustawia się pod to, że mamy przy decyzji zawsze, szczególnie na tych nieruchomości właśnie takich standardowych, zawsze mamy zautomatyzowaną wycenę albo dostarczaną, albo w ogóle od tego zaczyna się nasze journey z tym, czyli na co nas stać, a to ile kosztuje, czy jednak tutaj ta okolica, czy tamta. I to nie są dane tak jak u nas tam, u nas to są z YouTube'a, także dobry medium YouTube, ale u nas YouTube jest zdominowany przez takich, jak tam zarobić, a się nie narobić, albo jak flip na pierwotnym. Mnie w ogóle te rzeczy, to są fajni ludzie często, ale chcesz to zostawić bokiem. Ja byłem na Twoim serwisie w zeszłym tygodniu przed spotkaniem z Tobą. Prosty interfejs, świetnie podane informacje, super przydatne.
nawet taki jak kto na kogo głosował w wyborach samorządowych czy parlamentarnych w danej dzielnicy, tylko na czym zarabia serwis, skoro ja tą swoją wycenę swojej nieruchomości dostałem dosłownie z 30 sekund zupełnie za darmo? Na tym, że możesz tą wycenę zamienić tak naprawdę jednym klikiem i to może nasza niedoskonałość, że tego nie zauważyłeś. Kliknąć, że ja chcę to sprzedać i możesz ją zamienić od razu, wysłać do kanałów, które są dostosowane do tego. Natomiast to nie jest tak, bo bardzo mało na dzisiaj osób klika, bo właśnie ten czas najbliższy jest na to, żeby zbudować w ogóle świadomość. I to jest to wyzwanie na najbliższe miesiące, to jest wypromować, że w ogóle takie coś jest. Dwa, że jest wiarygodne, że jest efektywne i że to jest bo my jesteśmy albo na dzisiaj ludzie jakby nie wiedzą, że to jest i mówią tak, nie, no to traktują nas, nie, to jest jakaś przelotka do agencji. Albo drudzy mówią, ale po co w ogóle tam płacić, jak ja sam to zrobię, nie? Czyli my musimy jeszcze... żyjemy w kraju samosił. Wypromować, że to w ogóle jest. To najbardziej ekscytująca faza Cię czeka teraz w biznesie. Teraz jest najlepsza faza. Ja już czuję tą energię jako marketer, wydaje mi się, że to jest super. Tam tylko tramwaj musicie w środkach transportu na Wilanów dołożyć jeszcze jak do środków komunikacji i będzie już komplet informacji. Bardzo Państwu polecam to doświadczenie. Zaglądnijcie na serwis pricer.pl, bo naprawdę warto. No dobrze, Adam, czyli tak, wydaje się, że czegoś się nie dotykasz, to zamieniasz to w dobre, udane projekty. No nie, no. Nie? Doświadczyłeś też jakichś cieniów? Oczywiście, jak będzie więcej projektów... Cieni, chyba cieni. Cieni, to właśnie. Sam mówiłeś, że ponosiłeś jakieś porażki. Nie, no jeżeli chodzi o ilość, to ja więcej projektów zamknąłem, niż doprowadziłem do końca. Zamknąłem w rozumieniu bez sukcesu, tak? Bez sukcesu. I to zarówno w ramach przedsiębiorstw, jak i właśnie po tym exicie, no bo ja częściowo wyexitowałem i te pieniądze albo poświęciłem na swój projekt, albo też na inne projekty. Nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, jak był taki akronim NFT, czy w ogóle to pamiętasz? No, pamiętasz. No to ja między innymi stworzyłem projekt, który sprzedał najdroższy NFT w Polsce oparty o tradycyjną sztukę, nie? I to niby było super, partner czołowy na rynku tej sztuki tradycyjnej, to aukcja doszła do skutku i tak dalej. Tak, ale niestety z różnych powodów tego projektu po prostu nie ma, nie tylko rynkowych. To zadam pytanie inaczej, to jakich błędów już nie popełniasz po tych porażkach, których doświadczyłeś też? Wiesz co, na pewno teraz znaczy, pewnie po pierwsze dopuszcza popełnianie błędów, tak? I jakby to ważne. Czy jest jakiś bufor, że się może nie udać? Tak, jest bufor, może się nie udać i co najważniejsze, żeby po tym błędzie, nie wiem... nie tracić wiary w siebie? Nie tracić, właśnie, bo to jest bardzo ważne. Czyli po błędzie trzeba ocenić, czy to jest jakaś rynkowa sprawa, czy to jest sprawa z zespołem, który miałeś, który nie dowiózł jakiegoś produktu albo jako zespół nie zadziałał, czy to może jest sprawa w ogóle samej koncepcji pomysłu, czy w ogóle ty akurat może się pewnych umiejętności u ciebie nie nadajesz do akurat tego, nie masz tych kompetencji, wydaje ci się sobie takie analizy? Oczywiście i akurat w tym przypadku NFT, no to sprawa jest ewidentna, jest to kwestia rynkowa, plus jest kwestia niedopasowania z partnerami, z którymi robiłem po prostu pod względem takim ludzkim czysto, nie? I to jest ewidentna rzecz, ale też miałem inne projekty, w których można powiedzieć po jakimś czasie po prostu no nawet przyczyniłem się do tego, żeby coś się nie udało? Żeby je po prostu, żeby podjąć decyzję o jakimś tam albo exicie takim bardzo mało korzystnym, albo no w ogóle zamknięciu tego. Czyli a to też bardzo cenna lekcja. Czyli jak już wiesz i czujesz, że to nie doprowadzi do niczego w dłuższej perspektywie czasu, to lepiej te trudne decyzje podjąć już tu i teraz i wyjść nawet
O, to Bez jak się zysku. czegoś nauczyłem, Okej. bo to wszyscy o tym gadają. Tak, A tylko mało w kto robi. Ameryce to w ogóle zupełnie, nie? Że coś tam ci się nie wychodzi i to zamykaj, jakby ucinaj straty i tak dalej. I ten. Oczywiście, jak masz pomysł na pivot, to sobie pivotuj, ale szybko, nie? U nas wydaje mi się, że trochę nie ma balansu. Ludzie, bo to jest jedno i drugie potrzebne, tak? Czyli i ta wytrwałość, ale też nie upartość, tak? No bo wytrwałość od upartości pewnie tak dla siebie to ciężko rozróżnić. Musisz mieć to. Dlatego często właśnie są teamy, że jeden jest taki do przodu na przetrwanie, a drugi jest bardziej do tego, żeby powiedzieć nie, no duży obrazek się przestaje zgadzać, koniec, nie? Ja teraz to sam staram się oceniać, na ile po prostu nie pasujemy z jakiegoś powodu do obrazka, który nie można odkręcić, a na ile, no bo te przeszkody, które każdy projekt ma, no to są ogromne. Wielu ludzi u Ciebie mówiło, zresztą jak ktoś zaczyna przedsiębiorczość, no to wie, z jak wielu sfer te przeszkody mogą przyjść. Spodziewa się, ale i tak jest zaskoczony, jak przychodzą. I ta wytrwałość jest ważna, Kluczowa. żeby kluczowa. Ale też nie można, uparcie trwać, bo to jednak jest życie, jest czas, wiesz, nie można uparcie trwać z pomysłem, który, wiesz, z jakichś powodów jest po prostu nierabialny. Super, nie? ale kto ci to powie? No jeżeli jesteś w takim tunelowym trochę myśleniu o tym, że to jest jednak zajebiste, przepraszam za wyrażenie, to wiesz, to jak teraz dopuścić w ogóle u siebie takie myślenie? Uważam, że to jest właśnie bardzo ważna rzecz, jak sobie to poukładać. Można mieć mentorów, można mieć po prostu jakby postawić sobie to jako zadanie. Konkretne zadanie, czasu. jakby daję sobie, nie wiem, i to pewnie nie jeden dzień, tylko nie wiem, miesiąc. Tydzień, miesiąc, kwartał, prawda, tak, zmieniam warunki i tak udowodnić dalej. coś, tak? Ja akurat mam o tyle dobrze, że mam grupę takich przyjaciół, każdy jest też przedsiębiorcą i to teraz takich niezłej skali, średniej polskiej skali. My mamy tak zwane forum, czyli spotykamy się w ustrukturyzowany sposób regularnie. Mamy zasadę taką, że nic się nie może wydostać i to jest między innymi narzędzie. My też później możemy się nawzajem jakoś, jak ktoś jakieś kompetencje ma, wspierać, uzupełniać. Tak. Świetnie. Czyli tak, pierwszą lekcję już dla naszych przedsiębiorców czytam jako właśnie tą wytrwałość, ale nie upartość. Drugą, jaką mówisz, to dopuszczać w swoim najbliższym ekosystemie też innych ludzi, czy pozwalać, by ktoś z Twoich środowisk, który trochę zna się na rzeczy, pokazał Ci tą inną perspektywę. Jakieś inne rady miałbyś jeszcze dla naszych słuchaczy w kontekście właśnie tej przedsiębiorczości, szczególnie w tych pierwszych trudnych latach budowania biznesu? Ja mam też swój sposób, który pewnie nie jest dla każdego, ale mam taki sposób na złapanie dystansu i to od lat były różne sporty. Tak? I to w jakimś takim, w takiej solidnej dawce, którą na przykład mogła powodować z niektórymi wspólnikami jakieś czasami drobne napięcia, czy ja powinienem w firmie siedzieć, czy gdzie indziej, ale to była jest dalej taka rzecz, która mi przynajmniej pozwala na złapanie takiego mocnego dystansu do tego, co robię. No bo rzeczywiście z roweru trochę trudno prowadzić biznes, co? No, pewnie jeszcze trudniej skacząc ze spadochronem albo z takich miejsc, ale tak, faktycznie to rowery to też są ważne, bo tak jak wcześniej takimi moimi pasjami były właśnie takie sporty, które się nazywały tam ekstremalne, ale później faktycznie ten rower, który ma jeszcze dodatkową swoją zaletę, bo pozwala nam żyć, tak, jakby w sensie zdrowym. On jest genialny, czy rower, czy dla osób, które trochę lepiej się trzymają, to bieganie, tak, no bo
często bieganie dla osób, nie wiem, no takich z kanapy, no to jest trudne, a rower jest łatwiejszy i no i w ogóle rower to jest świat, tak? Jakby... No, tą trasę, którą zrobiłeś do Barcelony, to mi cały czas imponuje. Więc gratuluję. Zresztą tam etapami to bardzo oryginalnie, że jak sobie to fajnie podzieliłeś i ten plan zrealizowałeś. Ale mówisz też, że na rowerze jeździsz nie tylko dla zdrowia fizycznego właśnie, ale też dla zdrowia psychicznego. Czyli dopowiedz nam proszę, jakie tutaj benefity widzisz w tym zakresie. Wiesz co, to jest, nie wiem jak to jest szeroko. Na pewno dla mnie to jest tak, że fajnie sobie postawić jakiś tam cel, nie? I na przykład ten, który wspomniałeś, mega romantyczna podróż. Do tej pory mam rower, którym przejechałem tą trasę, go nie pozbędę się nigdy, bo to było super. To było jedna z pierwszych takich inicjatyw. No, wyjścia poza schemat, co? Ale inicjatyw dla mnie, nie, że dla mnie, bo wcześniej było tak, że ja musiałem trzymać się w kondycji fizycznej, bo na przykład musiałem trzymać do skoków spadochronowych jakąś tam wagę, dlatego że no wiadomo, no cała ta ekipa musi równo spadać i po prostu no, to biegałem, różne rzeczy robiłem, ale nie interesowało mnie to za bardzo. Później jak te rowery no, stały się z tego, że to sobie gdzieś pojechać, później właśnie pojechać do Barcelony, ale później to wyszło takie, jest takie coś Wisła 1200, nie? Czy to jest kultowy, taki pierwszy ultra i w ogóle z fantastyczną atmosferą, taką naciągał mnie szwagier 2 lata temu, wiesz, i jakoś się nie zdecydowałem, ale to był błąd, co? Nie, błąd jest jak nie pojedziesz w tym roku. No właśnie, dobra. Który będzie, bo tam nie każdy, a ja uważam, że tak, każdy, kto w miarę uprawia sport taki no, typu, no nie wiem, 2 godziny tygodniowo, jest w stanie to przejechać, jeżeli się trochę do tego przygotuje. Wcześniej wystarczy, że przejedziesz, nie wiem, kilka razy po 100 kilometrów i to absolutnie wystarczy. Atmosfera jest fenomenalna, jak dojedziesz, to ta twoja satysfakcja to też jest też jest i fizjologiczna, ale też taka... Napełnia Cię energią na kolejne tygodnie, miesiące, co? Tak, napełnia Cię energią. No i właśnie, dla mnie taki cel, no to jest coś, że trzeba się przygotować i tak dalej. To też, znaczy to nie są banalne rzeczy, to od razu mówię, no nie? Tak. Ale dla przedsiębiorców, no to są rzeczy rabialne, tak? Bo tam Ci się rower zepsuje, tam Ci się okaże, że trzeba gdzieś tam przenocować w rowie i tak dalej. To naprawdę poszerza perspektywę taką tego trudu, tak? Który, zobacz, kurde, jak to mi się to udało. I to zdrowie psychiczne, tak z tego, co tutaj mówisz, też mocno się wybija. No. Zapominamy często jako przedsiębiorcy o tym, jak bardzo jest ważne dla nas. Tak, znaczy pod względem takim fizjologicznym to jest totalny reset organizmu. Te wszystkie te takie nawet, bo obserwuję ludzi, którzy są cały czas oni są przez 3 lata cały czas w napięciu, nie? Codziennie, bo im firma podkreślając, że za miesiąc będzie już inaczej. Tak, albo że urlop, nie? I najlepiej urlop sobie pojechać, poleżeć, walnąć tam 5 butelek wina i wrócić tak, do tego samego. Czyli zapomnieć i wrócić. Ale myślę, że jest dużo teraz treści i właśnie i wideo, i książek, które no, pokazują, jak poziom takiego stresu związanego z ilością informacji, tak? Bo to, co nas różni od ludzi, którzy żyli, nie wiem, 100-200 lat temu, to jest to, że my mamy informacje, bodźce, te bodźce są coraz silniejsze, bo one tak są skonstruowane, tak? Musi być obrazek, no jak jest kobieta, no to musi mieć piersi jakieś takie wydatne, jak jest inna treść, no to tam musi ktoś tam, nie wiem, umrzeć albo spaść, albo coś, czyli te obrazki sięgają nam do takich jakby instynktów bardzo i wiesz, i przetwarzasz tego dużo. Oprócz tego masz treści zawodowe, wiesz, no ileś tych właśnie maili, czy teraz innych tych komunikatorów, media społecznościowe. Każdy sobie ten miks tak załatwia, że tak naprawdę przez, nie wiem, 12 godzin, no cały czas jest jakaś informacja. Ktoś tam powiedział, że człowiek obecny w ciągu miesiąca przetwarza tyle informacji, co w średniowieczu przez całe życie, nie?
bodźców w ogóle, bo to są informacje, no bodźce, tak jak wracając do tej fizyki, czyli słuch, wzrok i to, co się dzieje jak w umyśle, nie? I tu jesteś na jakichś cały czas obrotach. Czy ty chcesz, czy nie chcesz, jesteś na tych obrotach. O tym mówisz. Ja też pracując jako mentor z przedsiębiorcami podpowiadam różne praktyki. Sam czytam teraz maile 2 razy w ciągu dnia, ale wczoraj dostałem po raz pierwszy taki autoresponder od odbiorcy mojej wiadomości, który brzmiał tak, że z uwagi na dużą ilość obowiązków i pewną potrzebę harmonii życia, czytam wiadomości mailowe wyłącznie po godzinie 15, więc jeśli masz coś pilnego do mnie, to zadzwoń, w innym przypadku odpowiem ze stosowną zwłoką. Ktoś to fajnie kiedyś powiedział, że staliśmy się zakładnikami naszych skrzynek pocztowych, komunikatorów, jeszcze te social media, o których wspominałeś, tak? Czy tu czujesz teraz, że po tych wszystkich doświadczeniach, a naprawdę jest ich dużo, ty jesteś bardzo płodnym rodzicem. Ty jeszcze w BizRaport, ja tam zobaczyłem, że ty jesteś udziałowcem jeszcze innych podmiotów. Nie wiem, czy mielibyśmy czas, żeby je wszystkie tutaj wymienić, ale prawda, są jeszcze inne aktywności, o których nie powiedzieliśmy. Raczej powiedzieliśmy teraz o wszystkich głównych, kluczowych, które są. Mam 2 inwestycje o charakterze takim seedowym, które nie są zamknięte i które... Czyli jesteś inwestorem. Tak, ale jestem inwestorem, bardziej mentorem tam. Super, bardzo fajnie. Jakby pewnie mam nadzieję, że o nich będzie niedługo słychać. Świetnie. Bo właśnie kończąc pytanie, czy ty znalazłeś ten właściwy balans w swoim życiu? Czy to w ogóle jest sens, żeby go szukać? Nie, ja jestem na drodze do znalezienia tego balansu. Na przykład w tym roku miałem znowuż losową kontuzję. Ja na przykład nie wróciłem do balansu takiego fizycznego jeszcze, mimo że ona była w czerwcu. Po prostu po kontuzja, jak mi się załamały jakieś tam treningowe rzeczy, to do tej pory, znaczy już jeżdżę i tak dalej, staram się być aktywny, ale mam nadzieję, że do wiosny mi się uda powrócić na takie satysfakcjonujące. To jest jedna sfera balansu. Może za duże tempo sobie narzuciłeś, że organizm powiedział stop? Nie, to jest naprawdę historia taka, że naprawdę trudno w nią uwierzyć, bo tu było na maratonie, na triatlonie w Żninie, na zamkniętej drodze, oświetlonej, w ogóle równa szosa. Policja pilnuje, jedzie, tam wiadomo, nie peleton, bo tam się nie jeździ w peletonie, tylko jedzie kilkuset zawodników na rowerach i słuchaj mi, wyskoczył kot prosto pod koło. I nie był czarny? Nie był czarny, był taki szaro ja to pamiętam jak klatka po klatce, to był lekki zjazd, taki 2%, ale pewnie tam 45 to mogło być na tym rowerze. I on wpadł pod koło karbonowe z taką siłą, że koło się w ogóle połamało. Karbonowe koło i mnie tak z tego wyrzuciło z tego roweru. No i mówię tak, cholera, kurczę, już żadnych tych sportów ekstremalnych nie uprawiam. Po prostu jeżdżę na rowerze. Triatlon, dajcie spokój. I niestety to spowodowało... przepraszam, jak triatlon nie jest hardkorowy, to ja już nie wiem, co ty wcześniej tam zażywałeś. 1/4. Nie Ironman, tylko 1/4. Nie? No to czytaj sygnały. Jak dla mnie to nie ma nic przez przypadek. To był jakiś sygnał wysłany do ciebie. Kot, co z tym kotem? Nie, poleciał, nie sprawdziłem go, ale... Ale ty coś połamałeś. Ja się połamałem. Tak. Jak tak patrzysz na te wszystkie swoje doświadczenia z perspektywy czasu, to co ci dały? Gdzie ty jesteś teraz? Teraz gdzie jestem? Jako człowiek. Jako przedsiębiorca to jestem na takim etapie, że jestem przed swoim największym projektem, który będzie... Mam cel, żeby on był co najmniej 10 razy większy niż ten, który ostatnio zrobiłem, bo on będzie miał realny wpływ na pewne sfery funkcjonowania całego polskiego społeczeństwa, jak się go dociągnie do końca i też będzie miał adekwatną do tego wartość. I myślę, że to... Na razie nie mam innych celów. Teraz to mówię, że to jest taki ostatni fokus dla mnie. Na to, żeby taki ostatni dla mnie. A z takimi ambicjami lokalnymi tutaj w Polsce, czy jakimi? Wiesz co, to jest często pytanie, bo ja szukam różnych partnerów i oni mi mówią, no tak, jak ten twój projekt skalowalny, nie? Na świat, bo to jest pewnie
fajnie jakbyśmy później mogli porozmawiać właśnie o jeszcze jednej rzeczy, bo nie chcę teraz iść w dygresję, a to jest pewnie ciekawa obserwacja do tego, żeby się podzielić z innymi, to znaczy czym polski rynek VC i w ogóle funduszy różni się od rynków, załóżmy, od rynku amerykańskiego, żeby pójść tak. No i ci polscy partnerzy pytają, jak to skalowalne i tak dalej. Ja dopiero później zobaczyłem, jakby czemu wszyscy to pytanie zadają, bo polski rynek jest ogromny. On jest na dzisiaj wynosi w ten, który my atakujemy, czyli rynek prowizji pośredników i to są prowizje pośredników, czyli coś, co konsumenci tego nie chcą. To jest 3,5 miliarda złotych. Oż ty. To jest to, ile my płacimy rocznie za pośrednictwo pośrednikom w obrocie nieruchomościami i pośrednikom za kredyty hipoteczne. I to jest w ogóle coś, co można zautomatyzować. Znaczy, wszyscy, którzy trochę jakby dotknęli technologię, w szczególności tych, którzy wiesz, jak scyfryzować jakiś tam proces, tak, bo zrobiłeś firmę właśnie w jakimś tam elemencie procesu, który my w ogóle używamy u siebie, to wiesz o tym, że pewnie jakąś tam gro tego można zamienić na po prostu usługę cyfrową, w pełni cyfrową. I tak jak był, nie wiem, dyspozytor taksówkowy, teraz jest aplikacja, nie wiem, no wszystkie sfery, nie wiem, były jakiś tam konsjerze hotelowi, to teraz jakby na wszystko mamy rozwiązanie cyfrowe i to jest bardzo dużo sfera, na którą nie mamy rozwiązania, nie? Oczywiście z różnych przyczyn, także pytając, to jest ambicja na razie krajowa i na tym będę się skupiał i ten projekt oczywiście jest do zaadaptowania na różnych rynkach, ale rynki nieruchomości są rynkami lokalnymi. Regionalizmy. I to trzeba raczej robić market by market niż jakby tworzyć uniwersalne rozwiązanie dla jakiegoś tam obszaru. Nie? No super. A jako człowiek już jesteś spełniony w jakimś stopniu? No mam piękną i mądrą żonę, dwójkę wspaniałych o której dzieci. mówisz, że jest twoją przyjaciółką. Tak, zdecydowanie. Mam dwójkę wspaniałych dzieci, bardzo różnych. Mam córkę, która jest bardziej w takich rzeczach miękkich, związanych z społeczeństwem, tym się pasjonuje. Mam syna, który idzie w tą fizyczną. Może być fizycznie. Tak, fizyczną rzecz. No wiesz, nie mam żadnej potrzeby materialnej niespełnionej. To też jest jakąś tam pewnie fajną rzeczą, żeby dojrzeć do tego, bo to nie chodzi o to, żeby samemu nie mieć, tak? Tylko bo to zawsze można mieć. To, co zapamiętuję, co powiedziałeś kilka minut temu, że jesteś też ciągle w drodze, nie? Czyli jesteś otwarty na różne scenariusze i rzeczy, które Cię dotykają. To jest bardzo ważne. Tak. No to jest właśnie tak, bo wytrwałość versus ta otwartość, czyli duży obrazek versus jakby skupienie się na jakimś wątku. To też, to jest jedną z moich tych narzędzi, tak? A w tych trudnych momentach, które miałeś, to jak sobie radziłeś? Jakby co tam było najistotniejsze, najważniejsze? Ta wytrwałość właśnie, którą podbijałeś tutaj? Dlaczego zaprocentowały te działania i doprowadziły Cię tu, gdzie jesteś? Nie potrafię, myślę, że jakieś relacje bliskie, jakieś właśnie to możliwość pogadania, przegadania, zobaczenia perspektywy, ale też łapanie tej perspektywy, tak? Jakby możliwość tego, że ja się mam jakiś swój sposób i nie mówię, że mój jest najlepszy, bo jak widać można się połamać, ale mam jakiś tam swój sposób na złapanie szerszej perspektywy i myślę, że to też pewnie wracając do tego ruchu, dla mnie on jest też pewnym narzędziem. Na początku on był, bo teraz już go zintegrowałem ze sobą. Jest takim stałym elementem ale, życia, tak? Ale był takim narzędziem, nie Mhm. takim, że patrzę, kurde, bo wiesz, to zmęczenie i widziałem, jakie są efekty chociażby, takiego weekendu, bujnąć się do gaz z powrotem, może tam trochę jeszcze kawałek zrobić. Takiej wioseczki pod Warszawą tłumaczymy na rowerze zapewne, prawda? Tak.
tak. No widziałem, że to po prostu no, działa. Kurczę, Jak działa, Adam? Dlaczego pewne rzeczy są łatwiejsze, kiedy no, robisz jakieś inne aktywności, w tym dbasz o siebie, uprawiasz sport? Wiesz co, bo wtedy masz naprawdę coś cię zaczyna boleć, jakby pewnie jak ktoś już na takim amatorskim poziomie, ale sport uprawia, że to nie jest taka czysta rekreacja, że tam jadę 20 km, wypiję 4 piwa i wracam, tylko po prostu jeździ z ludźmi, którzy regularnie to robią i mają jakąś tam te swoje już waty, zaczyna to, ja to w ogóle, jak widać, mierzę, czyli jakiś poziom... No masz, widzę, 2 zegarki na ręce. Tak, mam 2, bo teraz jeszcze niby, ale no właśnie nie, to zaraz mogę opowiedzieć, ale czyli na jakimś tam poziomie to wymaga pełnego zaangażowania. Znaczy jesteś tak zmęczony w skrócie, że nie jesteś w stanie po prostu myśleć o problemach. To jeżeli chodzi o te... Czyści głowę po prostu, tak, czyści. Tak, daje to, energię. o czym chwilę wcześniej rozmawialiśmy, czyli dla mnie to jest taki totalny reset też, hormonalny. Czyli jak ktoś jest w stresie przez długi czas i cały czas takie kółko, ten organizm chodzi po prostu w jednym, a tutaj ma jeden reset. Z czego jeszcze powinniśmy Adama Sobczaka pamiętać na koniec tej naszej rozmowy? Mam rekomendacje bo w briefie widziałem też rekomendacje, też słuchałem, że ludzie dają rekomendacje, postanowiłem bardzo konkretne dać. Ale za to tylko dla pewnej niszy, bo dla innych to jest oczywiste. Mianowicie rzeczywiście rozwój modeli językowych, tego co znamy, ChatGPT czy Claude'a, bardzo mocno dla mnie to jest jakby technologia przełomowa. Game changer, który między innymi wpływa negatywnie, bo na przykład redukuje potrzebę na polskich informatyków, tak? Bo coraz ci, którzy są najlepsi, są coraz bardziej wydajni, potrzeba im zespołów. Ale ta rekomendacja to jest taka, że nawet dla sceptyków, czy dla osób, które mówią tam, że my to w firmie mamy AI, to bardzo prosta rekomendacja. Weźcie sobie, nie wiem, Claude'a bądź ChatGPT w tej najlepiej wersji, zainwestujcie w tą mocniej płatną wersję i zacznijcie używać tego zamiast Google. Przez kilka dni. Okay. I druga rzecz, podczas spotkań telekonferencyjnych włączcie sobie jakiś TLDV albo AI Note Takera przez kilka tych spotkań. Dla tych, którzy tego nie robią. Znaczy, uważam, że jak ktoś tego nie robi i zrobi, to już nie ma no comeback. Nie? Im szybciej, tym lepiej. A też dla biznesu jest w stanie sobie wymyśleć później, bo każdy ma inny biznes, ale wymyśleć zastosowania właśnie tego typu rozwiązań i zobaczyć, jak to wpłynie na jego biznes. Także takie może mało górnolotne, ale za to... Fajne, bardzo fajne. Ja podam linki po naszej rozmowie pod materiałem do tych rozwiązań, sam z nich na co dzień korzystam. Dziękuję Ci za nie, dziękuję za te historie, były świetnie opowiedziane, jestem przekonany, że będą przydatne naszym słuchaczom i widzom, no i kibicujemy w tej Twojej drodze w najbliższych tygodniach czy miesiącach ekscytującej podróży z Pricer.pl. Ja dziękuję za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, że Ty też masz bardzo ważną rolę i tacy ludzie jak Ty, bo właśnie jeżeli budujemy Dolinę Krzemową, to też ta sfera informacyjna jest bardzo ważna. To znaczy, żeby mówić o porażkach, o sukcesach, żeby to pokazywać, bo na początku biznesu potrzebne są te emocje, tak? Później dopiero trzeba chcieć i trzeba bardzo mocno chcieć, a właśnie historie teraz w tej formie wideo myślę, że trafiają do odpowiedniej audycji. Także dzięki za Twoją rolę taką też społeczną. Na Z przyjemnością. To możliwe dzięki takim gościom jak Ty. Dziękuję, Adamie. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów.
Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashi, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashi.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.